Dlaczego Bitcoin jest owiany tajemnicą? Czemu nikt wam nie mówi o tym, jakie skrywa tajemnice i jak możesz na tym skorzystać, jeśli je poznasz? W tym filmie dowiecie się przede wszystkim, jakie są krytyczne poziomy wsparcia dla Bitcoina, gdzie Bitcoin będzie napotykał opory oraz jakie krytyczne poziomy należy obserwować, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku. Przejdźmy do analizy Bitcoina na interwale jednotygodniowym, zaczynając od EMA7, które jest dosyć dokładne. Raczej służy do szybkiego wyznaczania trendu na Bitcoinie. Jeśli chcemy bardziej szczegółowo przyjrzeć się, co działo się w poprzednich latach, no to EMA25 tutaj pokazuje i odpowiada na bardziej dokładne pytania. Gdzie były poziomy wsparcia dla Bitcoina z początku 2020 roku? Działało to dosyć dobrze przez długi czas, aż do crasha w maju 2021 roku. No i tak jak widzicie, za jakiś czas działała też jako opór. Zostało to przełamane jako wsparcie. Przez 3 tygodnie się dosyć długo walczyło, no ale zostało odrzucone. Potem jako opór, kapitulacja byków. No i potem bardzo dobrze to działało jako wsparcie przez dosyć długi okres czasu. Raz, drugi można powiedzieć, przełamanie. Potem znowu jako wsparcie zadziałało, przełamanie. No i jak widzicie, tutaj też jakiś czas walczyli, ale zostało przełamane. Czyli nie było to aż tak dokładne. Jedną z lepszych EMA, przynajmniej w poprzednich latach, jest EMA 50, bo to jednak jest 50 świec tygodniowych zestawionych na wykresie w formie średniej kroczącej. Tak jak widzicie, jej początki sięgają też 2020 roku. Zadziałała idealnie jako wsparcie dla Bitcoina. Gdzieś tutaj w okolicach zaznaczonych na wykresie. Potem, gdy rysowała się formacja M-ki, zadziałała też dobrze jako wsparcie. No i za trzecim razem, no może nie za trzecim razem, bo to było za trzecim razem. Za trzecim razem też zadziałała dobrze jako wsparcie, ale za czwartym razem już nie zadziałała, chociaż i tak długo stawiała dosyć dobre wsparcie dla Bitcoina. Potem zadziałała wręcz idealnie, książkowo można powiedzieć, jako opór. Byki skapitulowały, weszliśmy w okres Bessy i po przełamaniu tego EMA 50 oficjalnie, jak można zauważyć w poprzednich latach, a było to w 2023 roku, po retestowaniu też tego EMA zaczął się cykl byków na Bitcoinie. Potem znowu dobrze zadziała jako wsparcie, jeszcze raz jako wsparcie i dopiero przy crashu w 2025 roku, największym czarnym łabędziu w historii kryptowalut, gdzie w ciągu 15 minut ludzie dostali likwidację blisko 19 miliardów dolarów, EMA 50 po prostu skapitulowało. Ale tak jak widzicie, na przestrzeni poprzednich lat było to bardzo dokładne. Dodatkowo powiem więcej. W późniejszych latach zaczęło pojawiać się EMA 100, które już wiadomo zlicza 100 świeczek tygodniowych. I tak jak widzicie, tutaj przez jakiś okres czasu, kilka tygodni działało dosyć dobrze jako wsparcie i przełamanie. Przełamanie oznaczało oczywiście Bessę. Po przejściu przez EMA 100 zaczęła się hossa. I teraz jak widzicie, po długim czasie, dopiero w 2026 roku zostało przełamane, co mogłoby oznaczać, tak jak tutaj w poprzednich latach, kolejny cykl Bessy. Ale mamy jeszcze EMA 200, tak jak widzicie, które bardzo dobrze zadziałało od 2023 roku, wyznaczając też cykl byka. A teraz wyznaczając poziomy wsparcia w 2026 roku, które na ten moment zostały wybronione. Jako ciekawostkę powiem wam tak, że EMA 365 jest jeszcze za mało danych, żeby przeprowadzić tą średnią kroczącą,
Jednak na przykład EMA25 oraz EMA50 historycznie kolidowały ze sobą, tak jak tu widzicie w 2022 roku, krzyż śmierci, bear market, tak? I na przykład w 2026 roku też krzyż śmierci, co mamy? Bear market. I teraz kolejna rzecz, mamy jeszcze EMA100, które będzie kolidować, albo już tak naprawdę skolidowało z EMA25. Co to może oznaczać?